Dzień dobry. Ach, maj chciałoby się powiedzieć. No chciało, bo pogoda na tym moim urlopie niezbyt dopisuje. Po 2 dniach takiej brzydkiej, deszczowej i chłodnej jestem z powrotem, bo miało być pogodowe okno. Mówię, miało być, bo niebo. I jak widać, i znowu jest kurtka. Ostatnio po prostu uciekłem, taka była brzydka pogoda, no i dobrze na niedzielę nie zostałem, przynajmniej wykorzystałem niedzielę w inny sposób, a tak to bym siedział, bo padało dosyć ostro. Jaki jest plan na dzisiejszy dzień, a w zasadzie przyjazd, bo dzisiaj znowu tak dorywczo, na jedną noc, czyli dzisiaj pół dnia, bo prawie południe i jutro cały dzień, aż do wieczora. No plan był taki, skoro miało być okno pogodowe, żeby ogarniać ile się da na dworze, ale na razie to jest tak średnio i pewnie pierwsze od czego zacznę to nie ciąg dalszy tutaj plewienia, czy nie porządkowania tu, ale to pewnie będzie, o ile nie spadnie deszcz i tego wszystkiego nie zmoczy, bo te chmurki takie no co chwila niepewne. Zacznę po prostu od tego, co nie skończyłem ostatnio, czyli remont. Zabrakło mi wtedy i narożnika, więc dokupiłem, i tej masy szpachlowej, więc jeszcze jedno wiadereczko. Obsadzone narożniki, no doschły, w zasadzie tu wszystko się trzyma mocno. No i ta ścianka, mimo że karton gips, mimo że nie jest to jakoś pewnie super profesjonalnie zrobione, ale wszystko się fajnie trzyma. No i teraz po prostu przez tą godzinkę czy ileś dokończę sobie tu u góry, tu jeden narożniczek i tu u góry i mniej więcej będę czekał, aż to wysycha. A potem, jak już mówiłem, chcę wykorzystać czas na dworze. Wieczorem zobaczę, jak będzie mi się chciało, to może pójdzie na to gładź. O ile oczywiście ta masa szpachlowa sobie ładnie doschnie. Aha, jeszcze taka trochę dygresja odnośnie tych narożników. Ten docinany wtedy, kupiony chyba w Mrówce po drodze gdzieś tam, 3-metrowy kosztował 7,50. Dzisiaj znowu po drodze kupiłem, byłem w Castoramie, no i w Castoramie 2,5 metra kosztowało 14 zł. Więc nie dość, że krótszy, to jeszcze prawie 2 razy droższy. A czym się różnią? No jak dla mnie to tylko i wyłącznie lekko kolorem. Ten droższy jest bardziej żółty, ten tańszy po prostu bielszy. Na tym może jakiejś dużej różnicy nie było, no ale na takich narożnikach no przepaść ogromna. W zasadzie to 2 razy drożej. Ja na szczęście potrzebowałem tylko jedną sztukę. Dobra, nie gadam, bo tu nie ma nad czym się rozwodzić. Biorę się za obsadzanie. Wszystkie narożniki siedzą i w sumie czemu ja użyłem tych siatkowych narożników? No bo w sumie do karton gipsu też te takie aluminiowe są stosowane, czyli wielkości tak naprawdę jak ten plastik, ale bez siatki. No te z siatką wydają mi się łatwiejsze w montażu, bo zawsze taka siatka gdzieś tam trzyma boki i ten narożnik nie ucieka prawo-lewo. To raz. Dwa, że ta siatka przecież wzmacnia dodatkowo całą tą konstrukcję, więc mam nadzieję, że dzięki temu będzie to wszystko trwalsze i solidniejsze. No co tu dużo mówić. Pracy więcej oczywiście troszeczkę jest z tym, bo trzeba mocniej zaciągać i pewnie na 2 razy, żeby tą siatkę przykryć. Jakby był tylko ten aluminiowy profil, no to by było zdecydowanie łatwiej, no bo nie trzeba by było maskować tego. No ale myślę, że tak będzie mocniej. Przypomniałem sobie też o tym, że muszę doczyścić w końcu tą futrynę, no bo tutaj wtedy tak na szybko kładłem gładź i oczywiście ta gładź weszła na futrynę. Trzeba będzie papier ścielny i to doszorować. No i potem malować tą futrynę razem pewnie z malowaniem tych drzwi. Ale to temat myślę, że jeszcze nie na dzisiaj. Dzisiaj to ja bym bardzo chciał odczarować tą pogodę, która jest na dworze. No i zamiast tych chmurek, które są, w końcu odczarować słońce. No i pomyślałem, że wsadzę tak na próbę jednego pomidorka. Taki już dosyć spory i nawet gdzieś tu zaczyna kwiat mu wyglądać, więc chyba nie ma co zwlekać i na próbę jednego sadzimy do gruntu. Pierwszy pomidorek, zatem taki na otwarcie przełamanie, wsadzony, przykryte wszystko ściółką, rurka z nawadnianiem jest, więc będzie sobie kapało. Pomidory już czas i pora, bo korzenie mają przeogromne i w tych doniczkach się już ledwo
mieszczą. No ten na próbę palik tutaj dany taki wysoki. W razie czego, żebym go sobie mógł też tutaj okryć. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Te pomidory rosną też dosyć wysokie, więc myślę, że akurat będą się wspinały potem na to suche drzewo. Ono i tak będzie na jesieni do wycięcia, albo w sumie tak nawet je utnę i będzie potem z niego jakiś słupek czy coś w tym stylu. Tu jeszcze miejsca na 2 kolejne pomidory, no ale to pewnie za kilka dni, jak już faktycznie ta pogoda będzie taka mega stabilna. Myślałem, że też odkryję truskawki, ale chyba się jeszcze dzień czy 2 wstrzymam. Zobaczymy, jak to będzie. No niby to przełamanie, takie okno pogodowe, no może być. Troszeczkę jakoś się tam rozpogadza i gdzieniegdzie przez te chmurki zaczyna przebijać takie fajne, ciepłe słońce. No w końcu ciepłe. No ostatnie dni i zimne, i deszczowe. O ile może deszczowe, no to wiadomo, wiosna, maj, no to wszystko tej wody potrzebuje. O, nawet widać, ile tu jest jeszcze błotka w tej trawie. Po prostu jak przyjechałem, to jeszcze stała tu woda, mimo że w nocy nie padało. No teraz cokolwiek to wsiąkło i wszystko wilgoci na wiosnę potrzebuje, ale potrzebuje też ciepła, a tego ciepła no naprawdę brakuje. Truskawki, te, które nie były przykryte, no bardzo mizernie będą, ale będą późne, dlatego liczę na te spod agrowłókniny. Co chwilę bażan mi się gdzieś tutaj odzywa. Idę go szukać, nawet tak z czystej ciekawości, czy uda mi się go wytropić. No jest gagatek. Skoro pomidorek wsadzony i tu ogarnięte miejsce, to chyba trzeba ogarnąć i dalej w tą stronę. Ostatnio tego jakoś nie zrobiłem, już mi chyba w sumie czasu i ochoty zbrakło, a dzisiaj akurat trzeba się pozbyć tych największych tutaj chwastów, jakiś pokrzyw, traw i tak dalej, żeby i odsłonić te truskawki, które się popuściły, no i może zobaczyć, co dalej z tą winoroślą. Ona pewnie odbije, o zresztą tu widać, no ale w tym roku już owocków na pewno nie będzie. A szkoda, na przyszły rok na pewno trzeba zrobić tu jakieś takie rusztowanie właśnie z jakichś takich słupków, dać sznurki, druty, no i w razie czego, żeby to też nakrywać agrowłókniną. Dobra, tu nie ma co przeciągać, może timelapse, dawno nie było. Mokro to przynajmniej łatwo i z korzeniami wyrywa się te chwasty. W międzyczasie naszła mnie taka refleksja, no tyle się mówi teraz o tych zmianach klimatu, o ociepleniu klimatu. No, czy to ocieplenie jest? No pewne jest to, że zimy praktycznie nie było, to znaczy mocnych mrozów tej zimy. Teraz mamy wiosnę i tego ciepła też troszeczkę brakuje. Potem pewnie w czerwcu albo w lipcu buchnie ze 2-3 tygodnie takich upałów, takiego żaru, że nie będzie dało się wytrzymać. No i kto wie, czy tak lato się nie zakończy. Chociaż tfu, lepiej, żeby tak oczywiście nie było. No bo teraz to o ile jeszcze te roślinki sobie dają radę, to jak buchnie taki żar z nieba, no to takie nawadnianie tu będzie musiało chodzić non-stop. A ja ogarnąłem wszyściutko, szerzej oczywiście nie ma sensu. Chodziło o to, żeby zabrać te chwasty, ten pesz z granic tak naprawdę tej, nie wiem, już ciągle zapominam, no włókniny. No zobaczcie, też już się to strzępi. Nazbierałem tych farfocli całą kupę, więc chyba jeszcze z 1 sezon, góra 2 i trzeba będzie to zrywać. Boję się wtedy, że takich nitek będzie tu do groma i że trzeba będzie to wybierać paluszkami albo grabiami z tej gleby. Także w tym roku już tego nie stosuję w żaden sposób, tego czarnego, a tu gdzie mam skopane pójdzie po prostu słoma i tyle. No dobrze, a z pogodą, no w zasadzie wyjdzie słońce cieplutko, zachodzi i jest wiatr tak średnio, więc ja idę coś przekąsić, jakiś obiad, no i zobaczymy, na czym finalnie się skończy. Czy będzie deszcz, czy raczej słońce. Od tego będzie zależało, co będę robił dalej. Wymyśliłem, że jeżeli nie pada i jakoś strasznie nie wieje, to ja będę dłubał na dworze. Ostatnie dni deszczowe, smutne dni, więc było siedzenie w budynku. To dzisiaj trzeba się poruszać na dworze, ile się da. No i przyszedłem tu, gdzie w tym roku chcę wsadzić dynię. Tu jest taki przestrzeń w zasadzie koło stodoły, gdzie nie zależy mi, jak mocno one będą się rozrastały. Więc trzeba teraz wyrwać chwasty, skopać
tą ziemię. No i tu wcześniej też troszeczkę oborniczka przywiozłem, który sobie przykopię. Taka robota, nudna w sumie robota, ale zawsze trochę ruchu. I trochę mnie z tym ruchem chyba poniosło, bo skopałem stąd aż po tamtą porzeczkę. Tu w tamtym roku były ziemniaki i kilka cukinii, więc w tym roku będzie odmiana. I wsadzę tu dynię Hokkaido. Ziarna z tamtego roku, mam nadzieję, że będą wschodziły. Wsadzę teraz trochę, zejdą za tydzień, za dwa, super. Jeżeli nie, to za tydzień, za dwa ponowię siew. Przykryte słomą, tu jest ziemia fajna, ona jest teraz i mokra, więc lekko się kopało i jest po prostu taka no ciemna z glinką zmieszana, więc jest dosyć żyzna. Tu też dalej powyrywane ostrochwasty, no i zasypane słomą konkretnie. W zasadzie szkoda mi tych winorośli, że one nie przemarzły i ich nie nakryłem na czas, no ale może jakoś tam sobie odbiją. Dużo tej słomy, naprawdę dużo tu jej poszło. No i jest, myślę, że zabezpieczone przed chwastami tak fest. A belę to złożyłem tą, która się rozpadła gdzieś tam przy wynoszeniu ze stodoły. No, także tak to będzie wyglądało. Dynia obok stodoły. Teraz dłubanie w ogródku, no bo jak widać tamten narożnik mi został jeszcze nieopielony, niepowyrywane chwasty i nieskopany, więc akurat może dzisiaj bym to skończył i miał wtedy w miarę uporządkowane wszystkie grządki. Mówię w miarę, no bo oczywiście teraz było mokro, to znowu się chwast rzuca i za jakiś czas trzeba będzie tutaj zdziabać. No ale jak już będzie ciepło, no to przecież trzeba i cukinię, i ogórki gdzieś tu wsadzić. Zeszło się, nawet nie myślałem, że tak długo, no ale chwasty powyrywane, takich koszyków to chyba było z kilkanaście, nie wiem, nie liczyłem, ale cała góra tutaj na kompost. No oczywiście trzeba będzie teraz jeszcze rozrzucić resztkę tego obornika, no i pomału to lekko przekopać, bo w sumie o ile chwasty z wierzchu powyrywane, no to gdzieniegdzie się urywały i korzenie zostały, a pasuje to wszystko po prostu usuwać. To sobie będę na spokojnie robił, bo tak już pomyślałem, że dzisiaj niech będzie już taki dzień ogródkowy, na spokojnie ogródkowy do samego wieczora. Myślę, że jeszcze z godzinkę spokojnie będzie widno, więc akurat powinienem to skończyć. Rozrzuciłem już obornik i nawet sobie kurczę nie zdawałem sprawy, ile tego jest na tej kupie. Ja myślałem, że to będzie po prostu lekko przypruszone, a tu wyszła całkiem gruba warstwa. No i teraz się trochę zastanawiam, czy nie za dużo, bo o ile cukinia to spokojnie sobie na tym poradzi, to nie mam pojęcia jak z ogórkami. No przykopać tego na pewno dzisiaj nie zdążę, bo słońce chwilę temu sobie tam za las zaszło, więc pewnie z pół godziny i będzie szarówka. No i teraz muszę trochę pomyśleć, czy jednak go z powrotem na kubkę, jak go trochę deszcz spłucze, nie zabrać i tylko delikatnie go przykopać tam, gdzie będą ogórki, a potem na jesieni rozgarnąć mocniej. No nie wiem sam, zobaczymy. No i w sumie, skoro nie zdążę już tego przekopać, to tak sobie pomyślałem, że słoiczek, zaraz tu będzie robaczek i skoczę jeszcze chwilę nad staw na ryby. Kij z leszczyny, spławik z kawałka kory, kawałek metalu jako obciążnik i zagięta szpilka. No, tu oczywiście chlebek na zanętę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście fajnie by było pójść na prawdziwe ryby. No ale z braku laku, a w zasadzie to z braku czasu, jest jak jest. Chociaż takie 10 minut nad wodą, czy 15, też fajnie robi. A czy uda się coś złapać oprócz karasia? No nie wiem, nie sądzę. Karasi pływa tu sporo. Podobno kiedyś były też karpie. No ale z tych karpi to chyba przez kilka zim niewiele zostało. No nic, za chwilę się okaże, czy w ogóle coś. Ależ olbrzym, prawda? Mam wrażenie, że te rybki to w ogóle tu nie rosną, albo mi się takie trafiają. No cóż, może następna będzie większa. Kolejny dzień rano, no i chyba ta pogoda częściowo odczarowana. Jest zdecydowanie cieplej, co prawda wiaterek jeszcze powiewa, no ale nie ma tych ciemnych, takich deszczowych chmur, więc ja w sumie, skoro jest taka pogoda, wykorzystam ten dzień i znowu w plan to pełen dzień na dworze.
na remont. Jeszcze w najbliższych dniach ma znowu wrócić deszcz, więc przyjdzie czas. A dzisiaj kontynuacja po prostu jakichś takich prac porządkowych na podwórku, czy delikatnie w ogródku. Na pewno teraz po kirosach to rozpocznę sobie pewnie do południa od ogarnięcia tej tutaj takiej szopki na drewno. Ma polecieć dalej daszek, mają polecieć ścianki, no bo docelowo to będzie miejsce na składowanie opału. Może nie takiej gałęziówki jak z tyłu, bo ta gałęziówka to idzie tam do środka, ale takich grubszych, które muszą przeschnąć. Tu akurat jest słońce, prawie cały dzień operuje, więc będzie elegancko. Za jakiś czas też jestem umówiony, no w czerwcu albo w lipcu, tak gdzieś w lecie, z sąsiadem tam do lasu, bo mamy znowu robić jakąś przecinkę taką na granicy, więc fajnie jakby ta budka już stała, wtedy by to nie leżało tu, tylko od razu by przyjechało i było pocięte. Ja oczywiście w lesie nie wycinam żywych drzew, a tylko i wyłącznie takie suche, jakieś nadpsute, jak to wszystko. Także nie ma co przedłużać, tylko brać się za to. Przyniosłem sobie narzędzia i materiały. Wszystko w zasadzie będzie z odzysku, czyli stare deski i te suche, sosnowe kołki, u mnie słupki. No takie w sumie mogłyby iść na opał, ale jak są proste i mocne, to jeszcze pomyślałem, że je wykorzystam. Niby to taka prowizorka, ale pewnie troszeczkę postoi. Wymierzałem sobie wszystko, równałem, docinałem, skręcałem, znowu docinałem, znowu piony łapałem, tak żeby to miało w miarę ręce i nogi. Był też test wytrzymałości, no jak widać jeszcze bez deskowania, a spokojnie się podciągnąłem. Potem deskowanie, no i teraz już było to naprawdę solidne i mocne. Końcówki nie nagrywałem. Widać dlaczego? Pewnie widać, bo za to wiele osób by mnie skrytykowało. Ja w sumie robię to ostrożnie, czyli zawsze jakieś gorsze ubrania i maseczka. Oczywiście nikogo nie zachęcam, żeby to robił, ale ja się jakoś tego Eternitu nie boję. Jest go tu jeszcze cała masa i cała kupa. Wiele artykułów na ten temat sobie już poczytałem i z dystansem, z ostrożnością, ale bez jakiejś tam śmiertelnej obawy. No i finalnie jak to wygląda? No prowizorka, ale jak to mówią, prowizorki będą najtrwalsze, więc myślę, że kilka sezonów to spokojnie postoi, bo nawet nie dygnie. Od ziemi nie będzie łapało wilgoci. To co jeszcze muszę zrobić to ścianki i ścianki na razie jeszcze nie wymyśliłem z czego. Mam trochę rozbiórkowych sztachetek z płota i akurat by mi w sumie tu pasowały, więc może coś takiego sobie tu jeszcze skonstruuję, ale nie chcę każdej sztachetki oddzielnie jeszcze przybijać do tego, tylko raczej jakieś takie szybko zdejmowane, przyczepiane rusztowania, czy tam takie kratki, no zresztą to będzie później, bo na razie trzeba chwilę odsapnąć, trochę się z tego gorszego ubrania i kurzu przemyć, coś się napić, no i dopiero działać dalej. A teraz słoneczko, no momentami naprawdę przygrzewa. Czyżby w końcu wyczarowana pogoda? No oby. Sikorka przyleciała, a ja w sumie dawno nie zaglądałem do gniazda. Jak tam te młode? No zaraz może wezmę krzesełko i spróbuję zajrzeć, bo ona co chwilę tu przylatuje, więc myślę, że te młode, które siedzą dokładnie tu w tej listwie, jeszcze nie wyleciały. No i jak tam w środku? Coś jakaś taka cisza. Jeszcze tydzień temu, czy półtora w sumie, jak podchodziłem, to był jeden ćwiergot, a teraz jakoś i tak pusto. Kurczę, czyżby już wyleciały? No może. O, chociaż nie, jeden jeszcze siedzi, albo dwa. No trudno powiedzieć, bo dostęp do tego jest naprawdę ograniczony i pełnej przeglądu tej listewki, tej deski nie mam. Jakoś chcę to dzisiaj skończyć, no i tak po chwili namysłu wyjdzie coś takiego, taka ala, no nie wiem, balustrada można by powiedzieć, takie płotki. Płotków będzie 4 albo 6, bo będą raz, dwa, z tamtej strony 2 i być może jeszcze w środku 2. Dużo mam tych sztachetek, więc tak naprawdę wykorzystam je, bo i tak do niczego one innego nie są potrzebne. To była przymiarka i ta przymiarka jest ok.
Tu poskręcałem na wkręty, tak żeby mi nie wystawało z drugiej strony i nie kaleczyło. Akurat miałem taką grubość wkrętów dobraną, ale do tych słupków to już będę przybijał gwoździem. Tak żeby w razie czego, jak to gdzieś tam powiedzmy przegnije, chociaż to jest tyle lat już ma i jeszcze się mocno trzyma, bo tu przycinałem i jak widać to drewno w środku jest naprawdę jeszcze solidne, więc pewnie tą sosnę przeżyje. No ale niechby było przybite na gwoździe, gdyby coś pękło, gdyby coś, to z wkrętem sobie zawsze trudniej poradzić, a gwoździa można odbić młotkiem. Dobra, idę po resztę sztachetek. Tu przed domem nie wiem ile czasu leżą już też przykryte oczywiście eternitem, no bo ten eternit, no co tu dużo mówić, jest tu wszędzie na siedlisku. Też te szczebelki z płota, więc akurat złożyłbym to i skoro bym to złożył, to może i poporządkował całą tą taką ścianę. Niechby to było gdzieś tam pochowane w inne miejsce. Ale dobra, zabrać ten eternit na kupę i wyciągać te sztachetki. Trochę sztachetek, kilka gwoździ, no i trochę wkrętów, które pomimo starych desek naprawdę ciężko wchodzą. No i finalnie takie zagródki, można by powiedzieć, że stoją. Pięknie nie jest, ale na pewno już drewno osuwać się nie będzie. W środku myślę, że sporo tych metrów przestrzennych, sześciennych, przestrzennych drewna na opał się zmieści. Tu będzie miało przewiew, nie będzie kapało. No i teraz, aby jechać do lasu. Koszt, no praktycznie tyle co gwoździe czy wkręty. Gdzie te wkręty? No i oczywiście kilka godzin. No ale te kilka godzin w zasadzie najdroższe z tego wszystkiego. No ale jak coś się lubi i sprawia coś przyjemność, to czemu tego nie zrobić? Mimo że oczywiście priorytetów na siedlisku dużo. Więc ja posprzątam na szybko to przed chałupą, a potem lecę na jakiś jeszcze szybszy obiad i dłubać dalej w ogródku. A dziś szef kuchni siedliskowej poleca szaszłyk, boczek, papryka, cebula. Za 10 minut będzie jedzone. To smacznego, jeżeli też teraz jecie. Przyniosłem sobie ze sprzątania jeszcze 3 słupki, no bo w ogródku też trzeba będzie wymienić kilka. Tu się jeden złamał, tu drugi i to trzeba będzie pewnie w najbliższej przyszłości ogarnąć. No ale dzisiaj to cel przekopać ten obornik. No późno, nie daje mi to spokoju, ale niby po 10 dniach, jak sobie poczytałem, w ziemi można już sadzić. Tak przynajmniej było napisane. No nic, tutaj nic odkrywczego, pewnie z godzinkę albo i dłużej się zejdzie, więc ja po prostu kopię. I elegancko ogródek ogarnięty. No gdzieś za 2 tygodnie, gdzieś na początku czerwca trzeba będzie myśleć o ogórkach, bo jak będzie taka pogoda jak do tej pory była, to i tak by pewnie nie wschodziły. One potrzebują ciepła. Tu pójdzie cukinia, bo tu były ogórki w tamtym roku, a tu na tej przestrzeni będą ogórki i być może jakieś pomidory albo papryka. Chociaż raczej pomidory i papryka to pójdą tam. A tutaj już bym miał w miarę ogarnięte. Następnym razem to jeszcze rozgrabię, ale chcę, żeby się tak to uleżało. Potem jak będę rozgrabiał, to jeszcze jakieś takie powierzchowne chwastki się pousuwa. No i później pójdzie na to ta rurka z nawadnianiem. No i sporo słomy. Walczę na podwórku dalej. No i w sumie mam pewnie jakieś godzinkę, półtorej do wieczora, aż do momentu, kiedy będę się zbierał. No i w sumie przyciągnąłem rębak, bo tu jest jeszcze kubka, tam są 2 kubki. Może pomału bym to porządkował, no i wyrywał te chwasty. Jezu, ja nie pamiętam ciągle jak to się nazywa. Taki oset chyba. Kuje to po prostu strasznie, chcę się tego na pewno stąd pozbyć. Tak, żeby było gładko, tak jak tu, żeby się rzuciła trawka i po prostu to kosić. Także co? Odpalam sprzęt i rębakujemy. Teraz się też bardziej przygotowałem, bo mam takiego wielkiego big baga, niby nawet 500 kg tu wchodzi nawozu, bo to właśnie po nawozie. I z ciekawości go jakoś tu może zaczepię i zobaczymy jak to będzie szło. Jak nie trzeba co chwilę stawać, żeby podmieniać koszyk czy coś, tylko leci wszystko za koleją do tego wora, no to idzie naprawdę sprawnie. Kilka minut i ta kubka co tu była ogarnięta. No ja go jeszcze docieram, więc takich grubszych staram się nie puszczać, ale takie już nie wiem, po 2 cm
to wrzucam. No i zobaczcie, na jakie fajne kawałki to rąbię, takie no nie wiem, 5-7 cm. No i z tego to już nawet nie tylko na rozpałkę, ale gdzieś tam jakby wszystkie były takiej grubości, to można by nawet przepalać w piecu. No teoretycznie, co on ma? Od 4 nawet do 6 cm mógłby rąbać. Więc jak się tylko dotrze, a kilka godzin tak właśnie lekkiej pracy trzeba mu poświęcić, no to myślę, że będzie naprawdę fajne zadanie spełniał. Aha, no jedyne to trzeba pilnować przy takim worku, no to żeby się nie zapychał ten lejek, bo potrafi. Wyszarpałem resztę gałęzi, które jeszcze trochę podrobiłem sekatorem, no bo jednak takich grubych jak to jeszcze nie chcę przez niego puszczać, więc musiałem troszkę poodcinać. No i problem jest z takimi, gdzie jest dużo tych kolek, tego mi się nie chce, po prostu pójdzie to gdzieś tam na ognisko. Kilka takich grubszych po prostu, czy starych deseczek, to wszystko gdzieś tam na ogień. A tu poleci timelapse, bo sam jestem ciekawy, ile czasu będzie trwało zrąbkowanie tej kubki. Najgorsze są te gałęzie, które mają kolce i te, które są mocno na boki rozrośnięte, bo to trochę ciężko się wpycha i czasami staje w gardle, trzeba dopychać czym innym. Ale ogólnie ta kubka trwało to 9 minut, więc uważam, że dosyć sprawnie. Mimo to, że musiałem kilka razy popychać dalej, bo jednak w tym worku dużym się zapycha i trzeba jednak do koszyka z dwóch powodów. Raz, że się nie zapycha, a dwa, że wtedy nie zbiera się ten taki pył, ewentualny kurz, który się gromadzi w worku. No jest taki miszmasz i cieniutkie i grubsze, no ale wszystko fajnie pocięte. Nie, piesku? Włazisz do wora? No i big bagi jednak się tu nie sprawdzają, no bo się i zapychają i jednak nie ma szans potem tego unieść. No tu jest mniej niż pół worka i już jest trudno, także ja odpuszczę i jednak worki to chyba muszą być takie jak w tamtym roku. Zresztą zaraz wam pokażę jakie. Takie jak na zboże, jak na gruz. No tu jest cała góra tych różnych wiórek. W zasadzie to chyba tylko 2 albo 3 worki były wykorzystane, a reszta zostało, więc nie wiem, czy będę tym ściółkował, czy to też będzie po prostu do spalenia jako takie trociny. Trociniak w sumie długo trzyma ciepło, bo tych worków jest cała masa i trzeba będzie chyba kupić więcej o takich worków i w nich składować. Bo tego big baga teraz tu przyciągnąć, trzeba zrobić miejsce i gdzieś tu go pewnie ulokować. Kolejny fragment ogarnięty. No i mam już dzisiaj dość. Z jednej strony poczucie zadowolenia, że fajnie się udało na dworze popracować, ale z drugiej i trochę zmęczenie już jest. Tu jeszcze moim tempem pewnie na 5 razy. No ale tak to już jest. Czasami człowiek robi potrzebne rzeczy, czasami mniej potrzebne. No ale tak to jest. Ważne, żeby po prostu czerpać z tego jakąś korzyść i przede wszystkim zadowolenie. Także tak, 20 z minutami, słońce za lasem, jeszcze chwilę temu wyglądało, ale przed chwilką się schowało. Ja pewnie parę kroczków jeszcze sobie zrobię dookoła, tak żeby pooddychać, trochę zieleniny z ogródka, ale z wami pewnie już się żegnam. Szkoda w sumie, że nie zostaje na jutrzejszy dzień, bo ma być bardzo ciepło, no ale miejmy nadzieję, że za 2 dni również ta pogoda jeszcze będzie fajna. Także do zobaczenia.